Witam. Dzisiejszy temat to jak uderzać mocniej. Gdy zaczynamy zastanawiać się nad tym, co mogłoby nam pomóc w tym, abyśmy uderzali lub kopali mocniej, to tak naprawdę pierwszą rzeczą, która przychodzi nam do głowy, to jest to, jakie ćwiczenia mielibyśmy wykonywać. Co zrobić, aby rzeczywiście bić mocniej lub kopać mocniej. Ale spójrzmy na to troszeczkę z innej strony, ponieważ zastanówmy się, jaka jest geneza tego, że my bijemy mocno lub kopiemy mocno. I tutaj tak naprawdę z pomocą przyjdzie nam po prostu fizyka oraz jej prawa. Ponieważ z fizyki wiemy, że siła równa się masa razy przyspieszenie. Co oczywiście dla nas jest ważną informacją, ponieważ wiemy, że oprócz naszej techniki za siłę uderzeń i kopnięć będzie odpowiadała także nasza masa, a więc waga ciała oraz zdolność do szybkiego wyprowadzania uderzeń lub kopnięć. I teraz jaką to nam daje wiedzę w praktyce? Ano taką, że wiemy, że mniejszy zawodnik, który wyprowadza swoje uderzenia szybciej, będzie w stanie uderzyć mocniej niż ten większy zawodnik, który wyprowadza swoje uderzenia wolniej. Ale abyśmy mogli skorzystać z tej szybkości, musi być ona właściwie umiejscowiona. Dlatego też, gdy trafiają do mnie osoby, które chcą zwiększyć swoją siłę uderzeń lub kopnięć, to pierwszą rzeczą, którą robię, to nie jest zadawanie im ćwiczeń fizycznych, które miałyby to sprawić, tylko pierwszą rzeczą jest sprawdzenie ich synchronizacji. I teraz, co to jest ta synchronizacja? Synchronizacja jest to takie trafienie w cel określoną techniką, że w momencie trafienia osiąga ona największą prędkość. A więc pierwszą rzeczą, którą chcemy zrobić, to sprawdzić, w jaki sposób ułożone jest nasze ciało w momencie, gdy ręka lub noga dochodzą do celu. Ponieważ bardzo często zdarza się, że są osoby, które już są silne albo już są szybkie, ale mimo to ich uderzenia lub kopnięcia nie mają takiej wymowy, na jaką wydawałoby się, że powinny mieć. I bardzo często przyczyną tego stanu rzeczy jest po prostu zła synchronizacja. To jest zupełnie tak, jakbyśmy mieli snajpera, który miałby niesamowitą, nowoczesną broń, ale nie byłby w stanie ustawić swoich potencjometrów tak, aby trafić w dziesiątkę. Prawda? A więc pierwszą rzeczą, którą chcę zrobić, to najpierw ustawić celownik, a później do tego dobierać moc naszej broni. To, co zrobimy sobie teraz, to przejdziemy już do sprawdzenia synchronizacji, ale bardziej w praktyce. Przejdziemy po prostu do ataków. I jak wiecie, mamy dwa takie podstawowe typy ataków. Są to ataki liniowe oraz ataki okrężne. Okay? Jeżeli mówimy o atakach liniowych, no to takim pierwszym atakiem, który przychodzi nam na myśl, to jest cios prosty. Okay? A więc załóżmy, że to, co chcemy zrobić, to uderzyć cios prosty na jego brodę w oparciu o synchronizację. I teraz, jeżeli mówimy o tym, że uderzenia w oparciu o synchronizację są to te uderzenia, które w swym dojściu do celu osiągają największą prędkość, no to kiedy moja ręka będzie osiągała największą prędkość? Czy to będzie moment, w którym jestem tutaj, czy też jest to moment, w którym moja ręka już się rozpędziła i dochodzi do celu na końcówce ruchu? No oczywiście, że tak. Ten drugi typ nas najbardziej interesuje, ponieważ ręka, uderzenie osiąga swoją największą prędkość przy końcówce ruchu. Ale teraz, jeżeli chcemy mówić jeszcze o dobrym trafieniu, musimy sobie zwrócić uwagę na dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to musimy określić, co to jest punkt trafienia, a druga rzecz to jest, co to jest punkt generowania siły. Jeżeli mówimy o punkcie trafienia, to w tym momencie tym punktem dla mnie będzie jego broda. Ale tak naprawdę swoją siłę, swoją całą energię oraz szybkość generuje troszeczkę dalej, czyli mniej więcej 5-7 cm głębiej. Także punktem trafienia będzie broda, ale punktem generowania siły będzie miejsce około 5-7 cm dalej. I dopiero ten typ uderzenia, ta końcówka, ten strzał daje nam najlepszą opcję uderzenia w oparciu o synchronizację. I teraz zróbmy sobie jeszcze jedną rzecz. Zrobię teraz 3 kopnięcia na jego krocze. Zwykłe, podstawowe 3 kopnięcia liniowe.
Wiedząc o tym, co przed chwilą powiedziałem, zastanów się i wskaż, które z tych kopnięć będzie dobre, czyli w oparciu o synchronizację, a które złe. Dam 3 kopnięcia, ale tylko jedno będzie dobre. Ok? Sprawdźmy to. Pierwsze kopnięcie. Drugie kopnięcie. Trzecie kopnięcie. Które było dobre? Oczywiście tak, że to ostatnie. Moje pierwsze kopnięcie w ogóle nie doszło celu. Więc oddałem kopa. Nieważne jak blisko byłeś celu, ale jeżeli nie doszła noga celu, no to nie uzyskałeś nic. I także zwracajcie uwagę na to na treningach, ponieważ niektórzy trenują jakieś uderzenia czy jakieś akcje nie dochodząc celu. No to się w ogóle mija z celem. Taki trening. To tak jakbyś robił pantomimę walki. A więc musisz dojść do celu. Drugie kopnięcie, które zrobiłem, to było kopnięcie, w którym on już by coś poczuł, ale nie uzyskała moja noga prędkości. Okay? Czyli tak naprawdę coś zrobiłem, ale nie było to na tyle dobre, żeby on to naprawdę poczuł. I dopiero ostatnie kopnięcie to było kopnięcie, w którym doszedłem do celu, czyli moim punktem trafienia było kopnięcie w krocze, ale punktem generowania siły to było miejsce troszeczkę dalej, czyli starałem się wbić głębiej. Ok? Czyli to kopnięcie dla mnie było w oparciu o synchronizację. Teraz przejdziemy sobie do ataków okrężnych. Czyli takim podstawowym atakiem okrężnym jest cios sierpowy. Okay? I teraz, żeby sobie ustalić, gdzie przy ciosie sierpowym będę pracował w oparciu o synchronizację, posłużę się bardzo prostym przyrządem, który będzie analogią do tej pracy, którą za chwilę będziemy robić, a więc takim po prostu wahadełkiem. Jeżeli tutaj mamy punkt podparcia, a tutaj mamy wahadło, to w którym momencie prędkość tego wahadełka będzie najszybsza? Oczywiście, że w dole przy wyjściu. Ok? Czyli tutaj mieliśmy nabieranie rozpędu. Nabieram. W dole i tuż przy wyjściu była największa prędkość. Następnie im dalej, tym ruch był wolniejszy. I teraz ten prosty przyrząd może nam pokazać, w jaki sposób możemy zaadaptować go do ciosów sierpowych. Ponieważ jeżeli założymy sobie, że tym punktem podparcia, który przed chwilą miałem w wahadle, jest nasz bark, a wahadłem jest nasza ręka, to musimy tak zgrać nasze uderzenie, aby w momencie trafienia znowuż osiągało ono największą prędkość. I jeżeli sobie zobaczymy na bark, to w momencie trafienia będzie on bardzo blisko linii punktu trafienia. Czyli jeżeli trafiałem go na brodę, i to jest ta linia, to mój bark będzie blisko tej linii. To tak samo jak przy tym wahadle. Uderzałem go wychodząc, tak jak w dole wychodziłem i nabierając prędkości, tak teraz będę przechodził przez cel, także nabierając prędkości. Czyli to jest dla mnie ułożenie, w którym on by poczuł ten strzał. Natomiast gdybym bark zostawił trochę dalej, a puścił samą rękę, to dochodziłaby ona do celu w momencie, gdy zacząłbym wytracać już prędkość. Tu już ją wytracam. Natomiast gdybym poprowadził swój bark mocniej do przodu, czyli tutaj, to moja ręka jeszcze nie zdążyłaby nabrać prędkości. Czyli znowuż, oczywiście każde z tych uderzeń, gdybym się przykładał, tak samo ty, on by poczuł. Ale jeżeli myślimy o tym, aby uzyskać to maksimum, czyli uderzać w oparciu o synchronizację, no to musielibyśmy znaleźć optymalny moment, optymalne miejsce dla naszego barku. Także bark będzie tutaj dla nas punktem odniesienia. Tak samo później przy hakach i przy innych. Podobna sprawa ma się także przy low kickach. Także szukamy opcji najlepszej do tego, aby bić w oparciu o synchronizację. To wszystko na dzisiaj. Oczywiście w którymś z kolejnych odcinków pokażę Wam już bezpośrednio, w jaki sposób trenować, ponieważ sam trening,
który ma nas ukierunkować na budowanie siły uderzeń i kopnięć, jest bardzo ważny, ponieważ olbrzymią rolę w tym treningu mają ćwiczenia, które dobieramy, ich kolejność, waga, którą stosujemy, ponieważ bardzo wiele ćwiczeń tak naprawdę powoduje odwrotne rezultaty. Złe ćwiczenia, źle wykonywane, w złej kolejności powodują, że tak naprawdę stajemy się słabsi, stajemy się wolniejsi jeszcze. I ma to bezpośredni związek z naszym systemem nerwowym. Jest to temat dosyć obszerny, dlatego na pewno poświęcę na niego któryś z kolejnych odcinków. Natomiast to, co interesuje nas dzisiaj, to przeanalizuj swoją pracę. Przeanalizuj, w jaki sposób się poruszasz, w jaki sposób wyprowadzasz uderzenia, w jaki sposób kopiesz oraz sprawdź, czy w momencie, gdy Twoje uderzenia i kopnięcia dochodzą do celu, to czy na pewno są one oparte o synchronizację. To będzie nasza baza, punkt wyjścia, a do niego dopiero dobudujemy sobie całą resztę. Dziękuję i pozdrawiam.